wujek, słuchaj, dostałem 80 000 złotych airdropa za zagranie w tą grę. Że czasami można dosłownie tak pyk i masz pieniądze. Rynek krypto to jest rynek spekulacji. Rynek to są ludzie, tak? To jest taki prawdziwy, wolny rynek. Jeżeli mogę coś polecić osobom początkującym, Czy to jest piramida finansowa? Polskę kupiłby kilka razy. Dlaczego memcoiny mają tak ogromną moc? Okazuje się, że to jest bardzo dochodowe. Bardzo dochodowe. Tematu memcoinów. Oj, powiem ci z grubej rury. Schodzimy coraz niżej piekła. Coraz niżej, ale Ja nie przepierdzielił też Dogecoinów, je gdzieś tam sprzedał, tak? To już też był bohaterem na wsi. I Ten system połączy wszystkie banki. co z tych waszych bitcoinów, jak przestanie działać internet, tak? Jak przyjdzie atomówka. to jest częsta Nie, wątpliwość. ja oczywiście mówię pół żartem, pół serio z racji tego, że I w taki sposób zarabiają pieniądze. I To, co według was wydarzy się w tym roku z ceną bitcoina? Jest to kwota 6-cyfrowa, to jest taki wyścig AI-owy w tym momencie. rynek wszystkich wyjaśnił, tak? Skąd w ogóle wziąłem tą Kasię Szewczyk? Dlaczego Trader21 nie chciał ze mną na samym początku nagrywać? Jakie zawody wykonywałem w życiu i czy kiedykolwiek byłem listonoszem? Na jaką kwotę udało mi się zadłużyć? I była to bardzo duża kwota. Jaka biznesowa porażka była moją największą? Na te i na wiele innych pytań odpowiadam w mojej najnowszej książce, w pierwszej mojej książce Momenty, czyli od chłopaka z bloków do przedsiębiorcy, który zmienia finanse i zdrowie Polaków. Zachęcam do czytania. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś w wyjątkowych okolicznościach na InvestCaves nagrywamy, spotykamy się tu z chłopakami, żeby nagrać debatę o krypto. Witajcie panowie. Cześć. Witamy. Cześć. To przede mną siedzi, trochę wygląda to jak na maturze albo na przesłuchaniu. Kamil mi tutaj powiedział, że czuje się jak na maturze albo na przesłuchaniu, ale nie będzie to przesłuchanie. Myślę, że warto wykorzystać ten moment, gdzie spotykamy się w Krakowie na InvestCaves i wszyscy zjechaliśmy ze swoich miast. Jesteśmy w jednym miejscu i po prostu przez godzinę chociaż opowiedzieć i skorzystać z waszej ogromnej wiedzy, ale nie tylko wiedzy, ale też praktyki, żeby powiedzieć, gdzie my idziemy w ogóle, co się dzieje na rynku krypto. No i przede mną Mike Satoshi, Kamil Jarząbek i Wojtek Paragraf Gruszka, pan Paragraf Gruszka. Także witam was panowie jeszcze raz. No i co? Myślę, że od razu możemy przejść do pytania, które nasuwa się, myślę, że wszystkim osobom, które nie tylko tym, którzy są na rynku krypto, ale też tym, którzy na rynku nie są, ale obserwują i widzą potężne, ogromne wzrosty. Nie tylko rok do roku, ale też patrząc na jakieś alternatywne kryptowaluty, że tam są naprawdę tysiące procent wzrostu. Co tak naprawdę się dzieje? Czy my możemy powiedzieć, że rynek krypto to jest rynek spekulacji? A jeśli tak, to w jakim my jesteśmy etapie cyklu? Możecie zaczynać dowolnie, kto z was chciałby zacząć. Znaczy, ja na samym starcie chciałbym podkreślić, że rynki mają tendencję do baniek spekulacyjnych i to, co się dzieje na rynku krypto, ale też na Wall Street, gdzie też praktycznie każdego miesiąca bijemy nowe rekordy, jest również bańką spekulacyjną. Ona kiedyś pęknie i pewnie fakt, że o tym teraz rozmawiamy, że coraz częściej temat Bitcoina jest poruszany na mainstreamowych kanałach, jest też sygnałem tego, że ta hossa jest już coraz bardziej zaawansowana. Natomiast to, co doprowadziło do tych wzrostów, no to jest sytuacja bez precedensu. Zatwierdzenie spotowego ETF-a na Bitcoinie. Po raz pierwszy, można powiedzieć, fundusze inwestycyjne, największe fundusze asset management jak BlackRock, Fidelity, zarządzające trylionami dolarów w swoim portfolio, mogły, można tak de facto legalnie zakupić Bitcoina dla siebie bądź dla swoich klientów. W samych Stanach Zjednoczonych jest ponad 300 000 doradców inwestycyjnych, którzy dostali teraz narzędzie, żeby dzwonić po swoich klientach i namawiać do zakupu Bitcoina. Patrząc przez pryzmat statystyk, tylko od prowadzenia tego ETF-u ponad 12 miliardów dolarów wpłynęło do tych ETF-ów, czyli tyle zostało wykorzystane na zakup tego Bitcoina. Sprawdzałem dzisiaj statystyki, tylko wczoraj 118 milionów takiego pozytywnego inflowu, czyli i ogólnie taka średnia na dzień, ile kapitału wpływa do tego ETF-u, na ten moment oscyluje w granicach 100-120 milionów dolarów. To jest sytuacja bez precedensu. Doprowadziło to do tego, że chyba po raz pierwszy w 4-letnim cyklu Bitcoina mamy ATH, czyli rekord, przed halvingiem, a zazwyczaj cykliczność polegała na tym, że to właśnie po halvingu Bitcoin dopiero wchodził na tą ścieżkę wzrostową aż do ATH.
Ja wszystko rozumiem do tej pory, ale chciałbym jeszcze, myślę, uzupełnić, Kamil, co ty uważasz, czyli tak można powiedzieć w skrócie, prostym językiem blokersa, jakim jestem, czyli każdy Amerykanin dzisiaj, który ma pieniądze w banku amerykańskim, poprzez doradcę inwestycyjnego może kupić bitcoina, nawet się na tym nie znając, nie zakładając konta na giełdzie, tylko po prostu ktoś w jego imieniu kupuje część bitcoina i te miliardy dolarów, o których Wojtek przed chwilą mówił, wpływają do bitcoina, sprawiając, że to wszystko rośnie. To jest jedyny powód, czy są jeszcze jakieś inne? Znaczy, to jest na pewno główny powód i to, co jest bardzo, bardzo istotne i o tym tak w sumie się nie mówi, to że to nie jest tak, że ETF zostały zaakceptowane i nagle wszyscy zarządzający i fundusze emerytalne od razu mają zielone światło, żeby już w tym momencie inwestować w bitcoina, bo w przypadku na przykład funduszy emerytalnych w USA ten proces due diligence, czyli sprawdzenie nowego asetu, który faktycznie może być zaakceptowany do funduszu emerytalnego, trwa nawet do 6 miesięcy. Więc prawdopodobnie to, co się dzieje w tym momencie, to są napływy takie, no można powiedzieć, organiczne właśnie ze względu na to, że ETF spotowy nagle jest dostępny na giełdach, czyli u brokerów w Stanach Zjednoczonych. I przez to, że tak dużo mówiło się o Bitcoinie w ostatnim czasie, to nagle przez tą dostępność, to jest trochę tak, ja to zawsze mówię, że nagle dla całego rynku te drzwi do wejścia na rynek krypto są znacznie, znacznie szersze. Bo nigdy wcześniej nie można było kupić Bitcoina tak prosto. I nagle już jest taka możliwość. Ale te takie długoterminowe, pozytywne aspekty wprowadzenia ETF-u, właśnie fundusze emerytalne i tak dalej, to można powiedzieć, że to dopiero przed nami. I to jest też bardzo ciekawe, że ten inflow, który jest teraz, te napływy, one nie są jeszcze w takiej pełnej możliwości, nie? Bo to wszystko jeszcze jednak potrwa. Wojtek tutaj bardzo, bardzo dobrze podsumował te ostatnie miesiące, to co się działo i faktycznie zadałeś takie pytanie odnośnie tej spekulacji i ja bardzo, bardzo często staram się to podkreślać, gdy opowiadam o rynku krypto dla osób, które może się przyglądają z boku, może jeszcze nie są w tym rynku, to podkreślam to, że to, dlaczego na tym rynku jest tak dużo spekulacji, jakichś szalonych wzrostów, o których pewnie dzisiaj porozmawiamy, to dlatego, że to jest jedyny rynek finansowy, który w tym momencie jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i obojętnie gdzie jesteś, na całym świecie możesz się zalogować bardzo, bardzo prosto i kupić swoje pierwsze bitcoiny, altcoiny, inne kryptowaluty, cokolwiek, wszystkie te asety. Przez to, że nie ma jeszcze na tyle regulacji, które by zdławiły ten rynek w tak zarodku. To jest taki prawdziwy, wolny rynek, tak naprawdę można powiedzieć i dlatego zdarzają się sytuacje, w której ta spekulacja tutaj jest tak popularna, tak duża i dosyć często nawet osoby, które nie są w tym rynku, słyszą o jakichś niesamowitych, spektakularnych wzrostach. Dostępność, brak zdławienia właśnie poprzez regulacje i prawdziwy, wolny rynek kierowany emocjami, chciwością oraz też strachem. To jest właśnie rynek krypto nadal. To się prawdopodobnie w najbliższych latach zmieni, ale właśnie jeszcze mamy jakiś czas pewnie przed sobą takiej, można powiedzieć, zabawy i tego, co się działo właśnie przez ostatni czas. To ciekawe jest to, co powiedzieliście, że to jest dopiero początek. Te fundusze emerytalne głównie, tak, które chcą przecież wypracować zysk dla tych setek tysięcy, milionów Amerykanów, którzy przecież zainwestowali te swoje pieniądze dla spokojnej tej jesieni życia. No i wiemy, że nieruchomości już nie dają tyle, więc zarządzający szukają miejsc, gdzie po prostu można realnie zarobić, żeby utrzymać też załogę, więc przekierowują część kapitału na rynek kryptowalut. Tutaj, przepraszam, warto dodać, że bardzo często fundusze emerytalne, właśnie z uwagi na to, co powiedział Kamil, czyli ten długi proces weryfikacji, due diligence, wchodzą tak de facto na szczycie. Nie wiem, czy przypadkiem nie było tak na ETF-ie, na złocie, który był wprowadzony prawie 20 lat temu, że też zanim fundusze emerytalne weszły, minęło trochę czasu, doszło do parabolicznych 300% wzrostów na przestrzeni kilku lat, a fundusze weszły praktycznie na szczycie. Także to też można obserwować i myślę, że warto, bo może i wzrosty przed nami, ale też kiedy te fundusze emerytalne dojdą już do możliwości zakupu bitcoina, to może to będzie jakiś tam sygnał do wyjścia. Ciekawy jestem, Mike, twojego zdania, bo też ogromne doświadczenie i praktykę masz. Przed nami jeszcze halving, 2 tygodnie, jak dobrze pamiętam, do halvingu, a to już takie wzrosty za nami, już ATH, już ogromne zainteresowanie. Nie wiem, czy to jest ten moment jeszcze, tak jak często mówimy, że to taksówkarze, którzy przywozili nas tutaj do hotelu, to oni rozmawiali. Mnie nie pytał jeszcze nikt z ulicy o to. Jak uważasz, który to jest moment cyklu? Czy faktycznie
te wzrosty takie ogromne jeszcze przed halvingiem mogą sprawić, że jakieś duże rekordy przed nami, czy nie wiemy tego? Moim zdaniem wszystko jest możliwe. Wiesz, to jest na zasadzie takiej, że jeśli chodzi o Bitcoina, no to Bitcoin, rynek to są ludzie, tak? Spekulacja to są ludzie to są emocje, a emocje powodują, że pojawia się FOMO i tak zauważyłem z mojego doświadczenia i generalnie z różnych tam powiedzmy nawet z takich śmiesznych rzeczy jak jakieś tam budżety marketingowe, że sentyment rynku w stosunku do kursu Bitcoina jest przesunięty tak nawet o 3 miesiące, czyli jak mamy dołek na Bitcoinie, to dołek na sentymencie potrafi być 3 miesiące później. I tak jak Bitcoin spadł na te 15, coś tam się działo, później jeszcze raz 15, to powiedzmy 3 miesiące później dopiero było takie, kurde, to teraz już będzie ta korekta. Oczywiście są tacy, którzy mówią, że ta korekta apokaliptyczna zawsze będzie, tak? I przy 60 i tam przy 70 i tak dalej. Wiesz, jeśli chodzi o wzrosty na Bitcoinie, moim zdaniem my się dopiero rozpędzamy, tak? Jak mocno się jeszcze rozpędzimy, no to jest zagadka, tak? Pewne rzeczy można obserwować, czyli można obserwować to, co górnicy robią, bo bardzo często górnicy gdzieś tam w tej ostatniej fazie kumulują te bitcoiny, żeby je gdzieś tam sprzedać z zyskiem, także wszystko przed nami. I to, co Kamil powiedział, rynek jest nieuregulowany, regulatorzy jeszcze nie, jak to się mówi, nie wsadzili łap. Jeszcze dużo tego kapitału, to jest dalej maleńki rynek w stosunku do tradycyjnych finansów, więc to jest to i wiesz, tak naprawdę do wzrostu ceny to nie jest tak, że ktoś nagle wpompował pieniądze, oczywiście to jest pośredni wpływ, ale tak naprawdę ci, którzy posiadają aktywo, którym jest Bitcoin, zaczną je po prostu wyżej wyceniać, a ci, którzy chcą je kupić, będą gotowi za nie więcej zapłacić. I tylko tyle, i to na każdym rynku tak działa, tylko tyle wystarczy do tego, żeby ta cena rosła. Tak? To nie jest tak, że jak wrzucisz $1000, to Bitcoin urośnie tam o 500, a jak wrzucisz $1 000 000, to urośnie o tyle. To tak się nie przekłada, tego matematycznie nie przełożymy. I wiesz, tak podsumowując, generalnie moim zdaniem no, nie ma na razie jeszcze takich objaw, że no bo wszyscy jak już było szybki wzrost, ale mówię, zobaczcie jaki był wzrost w 2017 roku. Tam żeśmy podwoili cenę w ciągu tam chyba miesiąca, czy nawet niecałego. Więc jeszcze z mojego punktu widzenia nie ma jeszcze takiego szaleństwowczego pędu i tak jak obserwujemy, ja mam wrażenie, że jeszcze nie ma tej jednak ulicy. Że jeszcze ta taka klasyczna ulica, te osoby, że to są ludzie, którzy wracają na rynek, ale to nie jest to taka klasyczna ulica, która weszła i po prostu wariuje to the moon, Lambo soon, tak po prostu shut up and take my money. Nie? Fajne podsumowanie, do tego myślę wrócimy jeszcze w następnych pytaniach. Chciałem zapytać tak technicznie, czy my w Polsce my nie, bo wiadomo, my jesteśmy na rynku już ileś lat, więc sobie to kupowaliśmy w zupełnie inny sposób, ale ci, którzy do tej pory nie kupili sobie żadnej kryptowaluty, czy oni w Polsce mogą takiego ETF-a sobie kupić na Bitcoina w Polsce, po prostu będąc polskim obywatelem? Jak to wygląda technicznie? Bo wiemy, że 11 chyba się pojawiło w Stanach Zjednoczonych, tak? Tych ETF-ów. Nie jest to możliwe. Z mojej wiedzy, nie wiem, czy chłopaki się zgadzają, ale z tego, co sprawdzałem, to nie jest to możliwe, ale są europejskie ETF-y na Bitcoina. Jest kilka produktów, które faktycznie są tradowane na giełdzie w Niemczech i do nich już jest łatwiejszy dostęp, ale do tych ETF-ów w Stanach Zjednoczonych? Wydaje mi się, że Exante już ma, albo jeżeli nie ma, to będzie miało za chwilę. Nie wiem jak XTB, no bo świeżo rozmawiałem z człowiekiem, który pracuje w Exante i wydaje mi się, że już mają te, nie wszystkie chyba, ale już mają te ETF-y. Okej. Wrzucę takie dodatkowe pytanie, którego w ogóle nie miałem w głowie. Dzisiaj urodziło mi się teraz pod kątem tego, o czym rozmawiamy, te wzrosty, gdzieś tam emocje, które się pojawiają przecież w głowach inwestorów, w głowach nawet nie inwestorów, no bo przecież nie każdy inwestuje, ale obserwuje to, co się dzieje na rynku. Pamiętamy początek wojny już ponad 2 lata temu, jak część osób z Rosji też, przecież i z Ukrainy, miała ten majątek gdzieś również w kryptowalutach i część tych pieniędzy dało się przenieść geograficznie, tak to mogę nazwać. Część przecież banków blokowała też środki zwykłym Rosjanom, którzy też przecież byli przeciwni tej wojnie i dostali rykoszetem i powiedzieli, kurczę, gdybyśmy nie mieli krypto, no nie mielibyśmy w ogóle pieniędzy, bo przecież nasze konta rosyjskie zostały zablokowane. Jak wy myślicie, czy to, że ten strach niestety pompowany również w mediach ostatnio bardzo mocno, że ta sytuacja gdzieś się rozwinie, wpływa też na wzrost ceny, czy w ogóle nie bierzecie tego pod uwagę? Jakbym miał procentowo powiedzieć, to jest poniżej 10% na pewno. Jeżeli miałbym określić, jakie czynniki w tym momencie wpływają na wzrost ceny, to co powiedziałeś, poniżej 10%. Wydaje mi się, że cała ta sytuacja z wojną pokazała, że jednak ta funkcja transportowa jest zdecydowanie w
cyfrowych aktywach najmocniejsza, nie? Bo tak naprawdę to, co jedynie musi zrobić, to zapamiętać 20 tam kilka słów albo cokolwiek. Kartkę możesz wziąć ze sobą. Tak, albo połowę kartki sobie dać swojej żonie, drugą połowę mieć u siebie, albo zapisać te słowa w takim wkładzie, albo zapisać sobie jakiś list, w którym te słowa po kolei... historia jakaś, nie? Są aplikacje, OnePassword. Tak. Jakby niesamowite jest to i to jest ogromna rewolucja. I to jest ta duża wartość właśnie krypto, że ta funkcja transportowa jest naprawdę, naprawdę wyjątkowa. No, nic innego tak nie jesteśmy w stanie przejść. W żaden sposób tak łatwo nie jesteśmy w stanie przenieść majątku. Ja polecam przejrzeć sobie raport finansowy Flying Atom, czyli jednego z największych kantorów w Polsce. Jak ogromny wolumen został wygenerowany od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. To jest jasny sygnał, że bardzo dużo Ukraińców, którzy przyjechali do nas do kraju, przetransferowało swój majątek za pomocą kryptowalut. I ja do tej pory żyłem w takim przeświadczeniu, że to jednak fizyczne złoto, że to jest to, co najlepiej nas zabezpiecza na czas wojny. I oczywiście jest trochę w tym racji, no bo kiedy wybucha wojna, no to aktywa ryzykowne, te jak Bitcoin, no, mają tendencje spadkowe. Ale też nie musimy trzymać swoich środków w Bitcoinie. Możemy trzymać je w regulowanych stablecoinach na rynku amerykańskim, jak USDC i Circle. I kto wie, czy właśnie w ramach dywersyfikacji, oprócz złota, nie warto rozważyć też trzymania tego w postaci aktywów cyfrowych, bo na pewno jest to łatwiejsze do przewiezienia. Cześć, chciałem Ci polecić do obejrzenia jeden film. Ten film nazywa się The Bucket List. To jest film o dwóch starszych panach, dwóch dziadkach, którzy mają swoje takie listy marzeń, co zrobić przed śmiercią. No i myślę, że najpierw warto zobaczyć sobie ten film, jeśli nie widziałeś, a jeśli widziałeś, to wiesz, o czym mówię. Ja na takiej liście, którą miałem w głowie i którą mam też zapisaną, bo kiedyś miałem ją tylko w głowie, było to, żeby napisać swoją książkę. Chciałem na swojej półce kilkuset książek mieć taką, którą wyciągnę i będę wiedział, że to jest moja. I to marzenie właśnie się spełniło. Książka Grzegorza Kusza, czyli mnie, książka Momenty. Chciałem Ci dzisiaj po prostu pokazać, bo spełnione marzenie co daje? Spełnione marzenie daje radość, daje ogromną sprawczość. Pokazuje, że warto sobie zaufać, ale warto też pracować i zrobić coś fajnego, co dla nas jest wartościowe. Jeśli masz coś takiego i niekoniecznie jest to napisanie książki, to zrób to. To zastanów się, jaki jest pierwszy krok do spełnienia tego swojego marzenia, żeby właśnie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, kiedy już może nie będziesz miał siły albo możliwości, albo finansów do tego, żeby spełniać to swoje marzenie, powiesz sobie, kurczę, dlaczego ja tego nie zrobiłem? Całe życie o tym marzyłem, a tego nie zrobiłem. Ja również całe życie swoje dotychczasowe marzyłem o tym, żeby wydać sobie swoją książkę i żeby ją po prostu mieć. Jeśli nawet rozdam ją swoim kilkunastu znajomym najbliższym, to mi to wystarczy. I to już się spełniło, bo ta książka Momenty, czyli od chłopaka z bloków do przedsiębiorcy, który zmienia finanse i zdrowie Polaków, idealnie też pasuje do tego, co robimy, do tego, co robimy całym kanałem, do tego, co jest misją naszego kanału, że ja jestem uczniem, siedzę na tym krześle i zapraszam najlepszych ekspertów i później ich pytam o te wszystkie rzeczy, które również wdrażam w swoje życie. No i ta książka jest już dzisiaj fizycznym dowodem na to, że porażki nie oznaczają nic. Porażki to jest tylko nawóz sukcesu, jak ktoś powiedział. Ja tych porażek miałem bardzo dużo w życiu, bardzo dużo. O kilkunastu z nich piszę w książce i pokazuję, że jeśli ktoś ma wymówki, to może przeczytać moją książkę i zobaczy, że nie ma żadnych wymówek, że można naprawdę oszukiwać siebie, ale jeśli masz marzenia w głowie i one są tak mocne, że jest ogromne zaufanie do siebie, to warto po te marzenia iść, osiągać te cele. Jednym z takich marzeń moich było napisanie książki. No i możesz zobaczyć, że nawet mieszkając w bloku, nawet wychodząc z biedy, można realizować swoje cele, można naprawdę budować zespół marzeń, można dbać o swoje zdrowie, można wyjść z ogromnych długów, co zrobiłem i też pokazuję, opisuję, jak to zrobiłem. Myślę, że jest tam o wiele, wiele więcej niż powiedziałem. Jest to książka, którą sam z chęcią przeczytam. Jeśli masz taką ochotę, to zapraszam Cię na stronę, żebyś zdobył po prostu swój egzemplarz i nie tylko położył go na półce, położył ją na półce, ale faktycznie, żebyś ją przekartkował, przeczytał. Jest też mnóstwo zdjęć, które pokazują moją historię. Można zobaczyć, jak Kuszu wyglądał, jak miał chyba 9 miesięcy dokładnie, taki mały bobas. Jest tam mnóstwo takich prywatnych, bardzo dużo prywaty. To jest książka, gdzie można powiedzieć,
Stałem w gaciach w wodzie, a ta fala odpłynęła, no i tam widać całą prawdę, wszystko, co mnie spotkało w tych moich latach prywatnych i biznesowych, ale jestem bardzo dumny, bo wiem, że część z was może zobaczyć w tej książce siebie jak w lustrze i powiedzieć, o kurczę, on miał podobnie, czyli da się z tego wyjść. Także życzę ci inspiracji z tej książki, no i miłego czytania. Tak naprawdę, tak jak Kamil powiedziałeś i tak jak Wojtku potwierdziłeś, na razie się zgadzamy, nie bijecie się w tej debacie często jak w telewizji, ale też pokazuje to, że wiecie, o czym mówicie i że jesteście praktykami, w sensie takim, że można przewieźć realnie, zapamiętując trochę historię w głowie, czy te słowa, po prostu te CD i przewieźć sobie to do innego kraju. Fizyczne złoto, gdybyśmy wiedzieli, że wojna się zaczęła, no to trzeba by mieć realnie je przy sobie, bo ktoś mi kiedyś powiedział, jeśli zaskakuje cię taka sytuacja kryzysowa, mówiąc wprost, że ty musisz wyjechać w tym momencie, no ty nie będziesz się zastanawiał, ja jestem na przykład w Sopocie, a w Krakowie w domu mam swoje złoto, to teraz tam na spokojnie sobie pojadę. No nie, to najprawdopodobniej nie będzie możliwe, żeby wszyscy będą na ciebie czekać, aż ty sobie zabierzesz złoto. Ono jest jakąś alternatywą, ale wydaje mi się, że alternatywą też jest to co mówiliście, żeby mieć w głowie swoje po prostu seedy i żeby sobie to przewieźć w głowie no w pamięci możemy realnie przewieźć sobie wartość, tak? Tak, ja co więcej dodam tutaj jeszcze do tego, o czym rozmawiamy. Moja teza jest taka w tym momencie, że jest o dużo prościej sprzedać już w tym momencie bitcoina niż złoto. A dlaczego tak twierdzisz? Bo płynność jest większa. Jakby wyobraźmy sobie sytuację, w której masz to złoto i chcesz, i nawet je przewieziesz przez tą granicę gdzieś tam i nagle masz te monety, no i zaczynasz chodzić, tak? Jakby kto kupi, tak? Tu cię ktoś może wydymać za przeproszeniem na cenie tu coś, a przewozisz bitcoina w jakikolwiek sposób i w każdym kraju już w tym momencie albo są kantory, albo są tak zwane portale peer-to-peer, czyli jakby takie face-to-face, czyli spotykasz się z kimś, sprzedajesz, jakby płynność i dostępność i to, że ktoś na samym końcu cię nie wydyma, jest o dużo lepsze już w tym momencie. Taka jest moja teza. Ja myślę, że to co wybrzmiało z waszych też ust, to może pokazywać, że to jest najlepsza opcja. Ja chciałbym, Mike, żebyś to tutaj trochę stonował też trochę, żebyśmy powiedzieli, że przede wszystkim trzeba inwestować na rynku, który się rozumie i przede wszystkim pieniądze swoje. Dobrze, To może ja jest ważne. teraz w drugą stronę. No i co z tych waszych bitcoinów? I jak przestanie działać internet, tak? Jak przyjdzie atomówka. To jest częsta wątpliwość. Ja oczywiście mówię pół żartem, pół serio z racji tego, że ja zawsze tłumaczę ludziom, bo to jest taki właśnie kontrprzykład. Ja mówię, Bitcoin fajnie, możesz przewieźć, a wręcz jeżeli używasz na przykład portfela Electrum, to możesz zrobić custom seeda, czyli sobie na przykład stworzyć słowotwórstwo i wymyślić jakąś historyjkę, której, jak to się mówi, nikt nie zna, nie? Ale ja zawsze mówię, fajnie, fajnie fizyczne złoto, mamy zresztą fajny przykład użycia tego fizycznego złota w Jugosławii, jak była wojna w Jugosławii, gdzie tam to złoto ratowało życie ludziom i na przykład można było łańcuszki złote na pojedyncze ognie i po prostu płacić złotem. No jak nie mamy internetu, ciężko sobie wyobrazić, tylko że jak nie mamy internetu, jeżeli rozpatrujemy już taki przykład takiej apokalipsy, ja mówię, wiesz co, to najmniejszym problemem będzie ten twój bitcoin. Problemem będzie to, że za chwilę wybuchnie jakaś zaraza, bo zabraknie bieżącej wody, bo jak zabraknie internetu, to zaraz zabraknie prądu i generalnie to. I że drugi problem to bieżąca woda, żebyś miał jakaś żywność, a większość osób się na to nie szykuje. A trzeci problem później bandy, które będą się pojawiać, jak upadnie państwowość. Ale w takim scenariuszu, o którym mówiliśmy, ta Ukraina, gdzie wybucha wojna, ale ludzie mają dostęp do sieci telekomunikacyjnej, to faktycznie, gdzie nie działały bankomaty albo zostały już opróżnione całkowicie, ludzie mogli dokonywać transakcji. Lepszy przykład. Kupowanie broni. Ukraina kupowała broń normalnie za bitcoiny, bo dostawała dotacje z całego świata w bitcoinach i co ciekawe, skrócało to chyba nawet o 2 czy 3 dni czas dostawy tej broni i amunicji, ponieważ sprzedawcy broni, oni najszybciej się adaptują do nowych technologii, poza oczywiście zaraz po skamerach. No i generalnie oni bardzo chętnie przyjmowali bitcoiny do zakupu, tak? Więc nie było problemu, Ukraina mogła kupić sobie broń za bitcoina i nie czekać na przelew bankowy, który idzie tam 4 dni na przykład, czy coś takiego, tak? Więc to jest zastosowanie. Tutaj było to głośniejsze, bo na przykład Wenezuela już od dawna, w momencie, kiedy tam była hiperinflacja kryptowaluty, akurat tam nie bitcoin, to może bardziej jakiś dash czy tego typu rzeczy, były używane w Wenezueli jako zamiennik tych środków płatniczych, nie? Więc to jest takie zastosowanie, aczkolwiek ja uważam, że trzeba... Jeżeli rozpatrujemy takie, tak jak mówisz, pytanie, czy zdążymy zabrać komórkę, tak? Czy jesteśmy przygotowani, czy to nas zastanie tak nagle, tak? Że dosłownie, jak to się mówi, w sąsiada dom trafiła bomba, i my łapiemy, co damy radę i uciekamy, tak?
złoto, tak? Czy mamy złoto, a ile tego mamy, tak? No, ile człowiek jest w stanie unieść, tak? A jeszcze mamy ten wykres dystansu i wagi, tak? Wiadomo, więc to jest ta kwestia. Także tu jest dużo, ja jestem za tym, żeby mieć i to, i to. Oczywiście Bitcoin wagi nie ma, więc łatwiej go przenosić, ale uważam, że dobrze też by było mieć troszkę i gotówki, i kruszców. Mhm. Ja myślę, że zgodzimy się z tym, bo na kanale często opowiadam o tej dywersyfikacji, to raz, takiej mądrej, i żeby świadomie wiedzieć, w co inwestujemy, czyli po pierwsze, znowu te podstawy, rozumieć rynek, w który inwestujemy i nie robić tak, że jak my na kanale mówimy, że złoto i ktoś kupuje, jak ono spada, to on wraca i sprzedaje to złoto, bo jest 2000 zł tańsze, czyli nie zrozumiał tak naprawdę podstaw, po co to złoto kupował, więc to jest to. I druga rzecz, myślę, taka podstawowa, inwestować pieniądze swoje, a po drugie inwestować pieniądze, które możemy zamrozić, tak, czyli które nam nie są potrzebne do bieżącego funkcjonowania, co często jest znowu podstawą, która jest nieprzestrzegana, mimo że o tym mówimy tyle razy. To oczywiście do takich początkujących. Dobrze, przeskoczmy na następny temat, mocno kontrowersyjny temat, czyli temat airdropów, które no, są coraz bardziej popularne gdzieś tam w tym mainstreamie kryptowalutowym. No i właśnie, panowie, czy to jest piramida finansowa, czy to jest szansa? Czy to jest szansa dla kogoś, kto gdzieś tam chce szybko się wzbogacić? Może Mike najpierw. Dlaczego piramida finansowa? Czy, nie wiem, czy jeśli chodzi o airdropy, to tam ktoś wpłać, żeby dostać, no poświęcasz swoją pracę, tak? No generalnie niektóre airdropy są takie, że tam po prostu tyrasz jak w trzecim świecie i musisz tam robić transakcje, zapewniać płynność, klikać i tak dalej. No ja miałem taki airdrop, gdzie coś robiłem, w końcu się wkurzyłem. Się okazało, że tam o jeden dzień za krótko, czy dosłownie zabrakło mi tej, nie? Ja uważam, że airdropy, ważne są tylko te airdropy, których jeszcze nie znamy, a najfajniejsze są takie airdropy, które się nie szykujemy, tak? Ja z mojego punktu widzenia, ja nie lubię tego klikania, ja tego w ogóle nie robię. Na zasadzie, wpadło coś fajnie, nie? Piramida finansowa, no to jest bardzo kontrowersyjne podejście, to mam wrażenie, że no to są pewnie ci sami ludzie, którzy mówią, że Bitcoin to jest piramida finansowa. Ja mówię, przepraszam, gdzie jest Bitcoin Incorporated, który obiecuje ci tam stopę zwrotu, tak? No nie ma czegoś takiego, tak? No, Satoshi nic ci nie obiecał, powiedział, bierzcie i kopcie to wszyscy, tak? No generalnie tyle. Tak to się zaczęło, więc absolutnie, jeśli chodzi o airdropy, no to jest marketing, to jest po prostu forma marketingu, tak? To jest forma marketingu, który może okazać się mieczem obusiecznym, no bo jeżeli airdrop nie spełni oczekiwania społeczności, a wiadomo, że oczekiwania są dosyć duże, bardzo często budowane, no to wtedy możesz dostać bardzo mocno po łbie. No pytanie, czy bardziej jest to właśnie marketing, czy może taki testnet, wiesz, żeby sieć była testowana, tak, żeby były transakcje dokonywane i tak dalej. No ale cały czas jest ten temat grzany, no i na razie przynajmniej nie wygląda, żeby jakoś szybko wygasł. Mhm. Kamil się uśmiecha, że się przygotowuje. Tu jest sporo ciekawych historii właśnie związanych z airdropami, więc może później możemy nawet porozmawiać o jakichś najciekawszych historiach airdropowych, które usłyszeliście, bo jest mnóstwo. Powiedz, Kamil, w dwóch słowach, czym są airdropy, bo część osób może nas oglądać na samym początku gdzieś swojej drogi. Właśnie chciałem od tego zacząć i postaram się to powiedzieć w jak najprostszych słowach, jak najprościej i porównać do takiego przykładu, który według mnie jest dosyć trafny. Myśląc sobie o aktualnym rynku i tak dalej, jeżeli jest jakaś firma informatyczna, która buduje aplikacje, w ogóle nie wchodząc w tym momencie w rynek krypto, jest jakaś firma, która buduje aplikacje, buduje gry, to tam bardzo często zatrudniane są do działu testerów osoby. I te osoby testujące mają co miesiąc wypłatę. Dostają tam jakąś kasę i testują aplikacje, które przed wypuszczeniem do klienta mają być dobrze przetestowane. Gry mają mnóstwo. Te działy, jeżeli chodzi o gry, są przeogromne. Testowanie gier jest tak dużą branżą, trzeba wszystko przetestować. Każdy, co zrobisz, jeżeli podejdziesz do ściany, klikniesz dany przycisk, czy nie będzie jakiegoś błędu. Mnóstwo jest tych błędów, mnóstwo jest błędów do wyhaczenia. I w tej normalnej ekonomii działa to tak, że firmy zatrudniają takie osoby, te osoby testują to, no i za to dostają po prostu miesięcznie zapłacone. Airdropy to jest nic innego jak faza projektu Web3, czyli projektu związanego z kryptowalutami, w której przed wypuszczeniem finalnego produktu dane projekty zapraszają do testowania. I one nie obiecują nam, że co miesiąc dostaniemy zapłacone, ale to, co się wydarzyło przez ostatnie kilka lat na rynku krypto, okazuje się, że te projekty są w stanie wynagrodzić te osoby, które testowały przez te kilka miesięcy
te protokoły, czy te produkty w świecie Web3, w świecie krypto, są w stanie wynagrodzić te produkty, te osoby tokenami, czyli kryptowalutami. Czyli jakby udziałami w tym całym projekcie. Tak to można powiedzieć. I okazuje się, że przez ostatnie lata, przez to, że rynek krypto też miał bardzo takie, jest w tym momencie w takim pozytywnym okresie, okazuje się, że to jest bardzo dochodowe. Bardzo dochodowe. Liczyłem te zera już w twojej... Tak, każde bardzo to są 3 zera, to wyobraź sobie. Więc to jest bardzo dochodowe. Okazuje się, że te projekty, które nam gdzieś tam wyślą te tokeny wyceniane, gdy to już jest wyceniane na rynku, no to po prostu można na tym sporo zarobić i ludzie coraz częściej tylko się tym zajmują, czyli testują te wszystkie protokoły, produkty i w taki sposób zarabiają pieniądze i w taki sposób znaleźli swoje miejsce na rynku krypto. I to, co jest bardzo ciekawe, to bardzo często jedyne, czego ty potrzebujesz, to czas. Czyli ty poświęcasz czas. Inwestujesz swój czas bez wypłaty z nadzieją, że ten projekt się przyjmie i później bardzo będziesz ważne jego słowo, częścią. z nadzieją, bo to nie jest tak, że ktoś cokolwiek gwarantuje. Co więcej, te projekty bardzo często mówią, nie będzie żadnego airdropu, dlatego to mówią, że to jest sprawa regulacyjna. W Stanach Zjednoczonych, jeżeli obiecujesz coś z zyskiem, to od razu trafiasz pod prawo security, a one bardzo mocno, te projekty chcą tego uniknąć. Więc one mówią, nie, tego nie będzie, ale mimo wszystko właśnie ludzie to testują i myślę, że Wojtek jest najlepszą osobą, żeby dokończyć ten temat, bo no jest super fajne historie naszego podwórka tutaj polskiego ze Star Heroes i z tego, co zrobiliśmy. Jeszcze zanim Wojtek wejdzie, to ja tylko dodam, że to nie wszystkie airdropy są takie, jak Kamil wspomniał, że trzeba być tym testerem. Czasami za to po prostu, że posiadasz na przykład zastejkowane tokeny jednego projektu, drugi projekt mówi, to my ci dajemy też airdrop. Także czasami można dosłownie tak pyk i masz pieniądze. Czekamy na tę historię, bo tutaj tych zer się tyle pojawiło, że myślę, że ciekawość się rozgrzała do czerwoności. W takim razie 3 aspekty. Myślę, że Kamil świetnie wytłumaczył, na czym polegają airdropy. Ja podam jeszcze taki namacalny przykład, żeby już nie było żadnych wątpliwości. Aplikacje typu PayPal, na pewno kojarzysz, typu Revolut, za założenie konta na ich platformie oferowały $50-100 za założenie konta. Jest to nic innego jak pewnego rodzaju marketing, rodzaj airdropa. Oczywiście airdropami często się wynagradza w świecie krypto projekty, które są na wczesnym etapie rozwoju, natomiast myślę, że to jest ciekawe nawiązanie i jest to strategia nieco ryzykowna, bo czytałem też książkę Petera Thiela, czyli jednego z założycieli PayPala i on przyznał śmiało, że co by tutaj dużo nie mówić, w pewnym momencie PayPal był na granicy wypłacalności finansowej, no bo zainwestował ogrom swoich środków po to, żeby sprowadzić użytkowników, no i perspektywa zwrotu z tego wymagała tego, żeby ci użytkownicy zaczęli z tej aplikacji regularnie korzystać. Jak wiemy, w przypadku PayPala się to sprawdziło, ale nie każdemu się to udało. W krypto jest to o tyle łatwiejsze i myślę, że dlatego wiele biznesów zaczyna budować swoje projekty w krypto, chociażby gry komputerowe, dlatego że tutaj nie musisz ryzykować fizycznych dolarów, tylko możesz dać po prostu swój token, który tak de facto ty sam emitujesz. I to jest wystarczające, jak się okazuje, zachęta dla ludzi, żeby zakładać swoje konto. Dobrym przykładem jest gra Mavia, która w ciągu 24 godzin odnotowała 1 milion pobrań swojej gry na Apple Store, dlatego że ludzie po prostu mieli obietnicę dostania za to airdropa ich tokena. I to jest ten jeden aspekt i ja generalnie airdropy znam od 2 stron. Po pierwsze sam je farmię, widząc jakby jak dostęp do wiedzy i odpowiednich informacji może być dobrze monetyzowany, to zatrudniłem po prostu kilka osób, które etatowo farmią mi kilka... Farmią ci, co tworzą po prostu. Czyli klikają odpowiednie, wykonują odpowiedni ciąg transakcji, zakładają konta. Te reguły bardzo często są opisane w white paperach projektów i nie dalej jak wczoraj jakby przyszła pierwsza stopa zwrotu z tej inwestycji, bo listing swój miał wormhole. No i mogę jakby się pochwalić, że no jest to kwota 6-cyfrowa, która jakby wydatnie zwróciła mi wynagrodzenie tych osób, które zatrudniłem. I
takich historii jest więcej. Ja myślę, że ja jestem gdzieś na bardzo niskim poziomie, ale myślę, że Polacy szczególnie i polskie community crypto są wręcz specjalistami od farmienia airdropów, więc czy wejdziemy na profil Żywca, Zielonomi, Michała Lewicza, wielu innych, polecam słuchać, czytać, bo oni pokazują, jakie kroki wykonywać po to, żeby na te airdropy się załapywać i faktycznie wykręcają niesamowite wyniki. Drugi aspekt, od którego znam airdropy, no to też ze swojego własnego biznesu. To znaczy ja jako założyciel GameSwifta, czyli platformy gamingowej, inkubujemy wiele gier. Jedną z nich była gra Star Heroes, która niedawno miała swój listing. I tutaj takie miłe historie, chociażby mój bratanek, któremu powiedziałem jakby na zasadzie graj po prostu w to Star Heroes, przetestuj sobie, to może ci się opłacić. On też namówił wiele osób od siebie z klasy. Dzwoni potem podekscytowany, że wujek, słuchaj, dostałem 80 000 złotych airdropa za granie w tą grę. I takich historii było dużo. Między Przyrką a Matą mi zadzwoni. No, dla takiego nastolatka myślę, że sprawa niesamowita, co jest taką fajną sprawą, bo teraz już cała klasa gra. Ale dobre alibi dla rodziców, którzy będą od komputera go odciągać. Wręcz z tego, co ja tam rozmawiam z bratem, to wręcz namawia do tego, żeby właśnie grali albo klikali, no bo może się to opłacić. Oczywiście nie zawsze, ale w tym przypadku się może. I są też takie sytuacje, jak mówi Mike, czyli ze stejkowania określonego projektu. Masz ekspozycję na airdropy, głównie projektów, które się budują i to też znam z autopsji, bo właśnie osoby, które stejkowały ten token GameSwifta, którego razem budujemy, dostały właśnie też airdropa tej gry Star Heroes i to też były bardzo fajne kwoty, w niektórych przypadkach 6-cyfrowe, więc no jeżeli miałbym to podsumować, to jesteśmy na takim etapie rynku, że niekoniecznie namawiałbym do zakupu Bitcoina, ale jeżeli mogę coś polecić osobom początkującym, to zainteresowałbym się tematem airdropów, bo tutaj ryzyko jest po prostu bardzo małe. Nie musisz ryzykować dużo swojego kapitału. Oczywiście wcześniej obejrzyj filmy Majka, jak zabezpieczać się przed skamami, przed tym, żeby nie kliknąć w złym miejscu, tak żeby oszuści, którzy czyhają tylko na twoje pieniądze, wydrenowali ci wallet. Ale uważam, że to jeżeli masz trochę czasu, no to jest nie dość, że świetna opcja, żeby nauczyć się tego rynku nowych technologii, ale jeszcze na tym zarobić. Myślę, że ciekawie to jest opowiedziane, prostym językiem, jak na waszą specjalistyczną wiedzę. Ja znam was wszystkich już od lat i obserwuję i słucham. Często ten język już jest taki branżowy, więc wy nawet nie zauważacie, że właśnie że ty mówisz, Wojtek, że ty farmisz. Ja przepraszam, ale... Ale ja jakby o tym mówię, żebyśmy wiesz, jak najłatwiej o tym mówili, ale oczywiście nie schodzili do poziomu jakichś podstaw, bo nie o tym dzisiejsza rozmowa jest. Dobrze, to idźmy do kolejnego tematu memcoinów. Oj, z grubej rury. Schodzimy coraz niżej piekła. Coraz niżej, ale myślę, że warto przetasować te karty kryptowalutowe, bo to się po prostu pojawia i ta ilość skamów i różnych elementów, bym powiedział, tego ciekawego rynku, jakby nie było, bo on jest ciekawy dla mnie, ja cały czas się go uczę i widzę też chciwość oczywiście i strach u mnie, czyli te emocje też tutaj są, on jest dla mnie rynkiem prawdziwym, tak bym to powiedział, mimo że kiedyś, kilka lat temu wydawało mi się, że to jest jakaś taka zabawa. Ciekawie opowiedziałeś o tych airdropach, gdzie tak naprawdę ktoś, kto może się boi zainwestować w Bitcoina, po prostu boi się, że straci, no to może swoim czasem i tą nadzieją, że ten projekt wyjdzie, zarobić po prostu realne pieniądze, bo przykłady, które pokazałeś, no to są setki tysięcy złotych w niektórych przypadkach. Też widziałem kilka przykładów, gdzieś przypadków na moich Instagramie ludzi, którzy chwalili się właśnie tymi zwrotami i to były kwoty 150-200 tysięcy złotych wypłacane po prostu jednej osobie. No to są realne pieniądze dzisiaj. No wróćmy do tych memcoinów. Skąd tyle od razu uśmiechu, panowie, u was? Dlaczego? Dlaczego tak się wydarzyło? No bo wyobraź sobie, że ktoś w dowolnym miejscu świata, którego nie znasz z imienia, nazwiska, z dnia na dzień tworzy token, wypuszcza go na zdecentralizowaną giełdę i ten token ma jakiś taki memiczny obrazek kotka, pieska, dinozaura, aligatora i nagle okazuje się w przeciągu kilku dni, tygodni, że ten token zyskuje kilkaset tysięcy procent na wartości, osiąga waluację na poziomie kilku miliardów dolarów. Jest to abstrakcyjne, ale jest to też moim zdaniem objaw tego, że
myślę, że społeczeństwo straciło zaufanie do pieniądza fiducjarnego. To znaczy jasne jest to, że trzymając dolara na koncie w banku poprzez inflację każdego dnia tracisz. Równocześnie paradoks jest taki, że ta branża krypto też jest bańką spekulacyjną. Też wiele tych tokenów mówi, że ma pewnego rodzaju zastosowanie, czyli tak zwane utility, ale w rzeczywistości go nie ma, więc moim zdaniem na pewnym etapie inwestorzy doszli do wniosku, że po co ja mam kupować projekt, który robi coś poważnego, nie wiem, jakąś grę, jakiś protokół pożyczkowy. Lepiej może zainwestować po prostu w psa, w Shiba Inu, w Dogecoina, bo jest to łatwe do zrozumienia, jest to śmieszne. Sam Elon Musk dolewał paliwa do tej narracji w poprzedniej hoście, regularnie reklamując wręcz Dogecoina, narażając się w to nawet na pozwy, ale no to jest jakby pewien objaw tej naszej degeneracji, nie tylko nas jako ludzi i naszej chciwości, ale też systemu fiducjarnego. Mhm. Żeby troszeczkę obronić tu z jednej strony Dogecoina, to mogę też powiedzieć, że no Dogecoin w swoim zamyśle powstał jako satyra na kryptowaluty. No i właściwie ten twórca go nie rozwijał do momentu praktycznie, kiedy się Elon zainteresował tym tematem. No i podobno hossa minęła, ten Dogecoin, ja kiedyś pamiętam, że bawiłem się w jakichś takich zabawach, coś a la kasyno i gdzieś tam miałem w pewnym momencie ze 2 miliony tych Dogecoinów, które przepierdzieliłem grając high-low i tak dalej, nie? Tylko że wtedy to było, nie było to dużej wartości, tak? Pamiętam, że w Dogecoinie się bardzo tanio przesyłało i fajnie, no ale podobno w bliżej nieokreślonej przyszłości ma być możliwość kupienia Tesli dla Dogecoina, tak? Zobaczymy, czy się obietnica spełni, bo Elon dużo rzeczy mówił, ale generalnie zobaczymy. A jeśli chodzi o memcoiny, to jest taka firma, już nie wymieniając nazwy na B, która ostatnio takie opaski zaciskowe metalowe sprzedawała jako produkt premium. Teraz ostatnio były jakieś takie bransoletki zrobione z takiego kartonu po taśmie do pakowania. Szły za jakieś ktoś tam śmiał się, że dwóch się biznesmenów założyło, że słuchaj, jak głupi są ludzie, za ile jesteś w stanie sprzedać jakieś takie produkty, tak? No i one są coraz bardziej, można powiedzieć, kuriozalne. No mówię już ta obejma, która wyglądała, że skręcane i że to, jeżeli chcesz swojej dziewczynie zapewnić prestiż, to z samochodu wyciągnij taką obejmę, nie? I powiedz, że jest to z tej firmy na B. A teraz już jest w ogóle przebicie wszystkiego, bo to wygląda dosłownie jak kawałek takiego kartonu, co zostaje po taśmie do pakowania, nie? Jak jest ten duct tape, to zostajesz. I wiesz, memcoiny to są takie właśnie, to są takie firmy w świecie krypto. To jest też kwestia, że ludzie, że coraz młodsze pokolenie wchodzi w świat krypto, tak, oni żyją już w zupełnie innym świecie, tak, którego ja często bardzo nie rozumiem. A druga sprawa, że to jest też, są jakieś historie, tak, no gdybym, jak to się mówi, gdybym ja nie przepierdzielił też Dogecoinów i gdzieś tam sprzedał, tak, to już też był bohaterem na wsi i wiesz, prawie jak ten sołtys. No i generalnie wszyscy by mówili, tak, i to był przykład taki namacalny. Zobaczcie, znam człowieka, który na Shiba Inu zarobił bardzo duże pieniądze i po prostu kupił to naprawdę gdzieś tam na samym początku, a później trzymał, wierzył, no i praktycznie na tej górce sprzedał naprawdę. To już są naprawdę kwoty dziesiątek milionów złotych. Zarobił na tym faktycznie i zmienił swoje życie. Znam też drugiego człowieka, który też zarobił, ale on akurat, na niego to pozytywnie wpłynęło, bo tak ważył ze 160, teraz waży tak z 70, uprawia łyżwiarstwo figurowe, jeździ na rolkach i tak dalej, nie? Więc mówię, bardzo mocno na niego to wpływa. A wiem, że zarobił dużo, bo chciał bloki budować, więc tak bez kredytu, więc też musiał dużo robić na tym, ale generalnie w większości to jest zabawa. I wiara pewnie w to przez wielu ludzi, że można na tym zarobić, inwestując nieduże pieniądze. No bo w taką Shiba Inu wrzucając $100 gdzieś na początku, no ona tam zrobiła jakieś dziesiątki czy setki tysięcy procent. I wiesz, to ten rynek krypto często przyciąga osoby, które nie wnikają za głęboko, a słyszą historię. Ile to Bitcoin nie zrobił od początku, że tego Bitcoina kiedyś to był jakiś kranik, który 5 Bitcoinów dawał. To był jakiś tam, powiedzmy, za dołączenie do forum to było tyle i tyle. No i te słynne bitcoinowe pizze. Więc takich historii jest dużo i te memcoiny, i ten Dogecoin i tak dalej. Ci ludzie dołączają, myślą, że o dobra, to już tu nie ma, ja sobie dołączę, kupię sobie jakiegoś tam nowego. Ale najśmieszniejsze jest to, że teraz jak weszły jeszcze te NFT-ki na Bitcoinie,
to tam to się dopiero memcoinowo robi. Tam potrafią te takie obrazki chodzić po kilkanaście bitcoinów. To jest w ogóle, jak ja to zobaczyłem, to ja otworzyłem oczy, a to jest na zasadzie, że ci starzy hardkorowi bitcoinowcy, którzy wchodzili w niego, to dla nich jeden bitcoin to jest jeden bitcoin. On nieważne, czy on kosztuje 5000, 50, czy będzie 500 kosztował, tak, jeden bitcoin to jest jeden bitcoin i jakiś jeden satoshi oznaczony stanowi wartość i po prostu ten NFT chodzi za jakieś kuriozalne pieniądze. No tak jak chodziły te kiedyś różne tam małpy, skały i inne różne rzeczy. Pamiętam to. No to Kamil, dopytam jeszcze w kwestii tego pytania, czy ty uważasz, że te memcoiny to jest jakaś patologia w ogóle całego rynku, która sprawia, że część takich poważnych inwestorów w ogóle nie chce w ten rynek wejść? No widzimy, że się pojawiają największe korporacje, które wchodzą z kapitałem emerytalnym Amerykanów czy po prostu innych ludzi, żeby inwestować i realnie wyciągać zysk z tego rynku. A z drugiej strony mamy właśnie historię o memcoinach, o w ogóle czymś abstrakcyjnym, co ludzie dla zabawy, tak jak Mike mówisz, wchodzą. Czy to się nie gryzie? Czy po prostu na razie jesteśmy na takim etapie, że tak musi być? No nie wiem, jakie masz zdanie na ten temat? Ja może powiem coś kontrowersyjnego, ale zrozumiałem to w sumie kilka miesięcy temu. Ja uważam, że memcoiny trafiają idealnie w potrzebę inwestorów rynku generalnie, bo chciałem powiedzieć rynku krypto, ale rynku. Dlaczego? Już tłumaczę. Wiele osób, gdy zaczyna myśleć o rynku krypto, mówi o tym, że Bitcoin kiedyś był tani, teraz jest drogi, teraz patrzą na Bitcoina $70,000. Dużo. Myślą, nie stać mnie. To, dlaczego większość osób dołącza do rynku krypto, ale rynku też ogólnego, nieważne czy to są akcje, no cokolwiek, to dlaczego ludzie inwestują, to dlatego, że po to, żeby zarobić. I teraz to, co się dzieje w memcoinach i dlaczego to tak dobrze działa, to kryptowaluty to jest aktywo internetu, tak można powiedzieć. Czyli to jest Bitcoin powstał na forach internetowych. Bitcoin, pierwsze swoje gdzieś tam zmianki i tak dalej, to było w takich hardkorowych forach, w których ludzie się jarali różnymi tematami, które pojawiały się w internecie, więc kryptoasety, czyli cyfrowe asety, cyfrowa wartość jest typowo związana z internetem. W internecie powstają różne społeczności redditowe, społeczności 4chanowe, społeczności facebookowe, społeczności na WeChatach i tak dalej. Wszędzie są społeczności. I teraz co się dzieje? Dlaczego memcoiny mają tak ogromną moc? Dlatego, że po raz pierwszy w historii finansowej świata my jesteśmy w stanie tradeować i kupować część społeczności, jakąś taki symbol społeczności, danych społeczności. Dlatego Dogecoin, który jest takim memem w internecie, dlatego on jest taki popularny, ponieważ mnóstwo internetu, większość internetu się w tym zakochało się w tym piesku. I teraz, jeżeli mógłbyś mieć fragment tego pieska i w jakiś sposób go wycenić, to te społeczności na samym początku nadały tą wartość. I stąd pojawia się ta ogromna wartość dla memcoinów. Dlatego one tak rosną i dodając to, co teraz powiedziałem, do tego, co powiedziałem na samym początku, czyli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to tworzy nam się idealny przepis na to, co w tym momencie jest atrakcyjne na rynku. Nowe osoby przychodzą, chcą zarobić dużo, patrzą na Bitcoina, drogi, co jest tańsze? Jest coś 0,00008 albo 0,00007, coś bardzo, bardzo taniego, jednostkowego. Wrzucają tam $10, $100, mają milion jednostek, kilka milionów jednostek i myślą teraz tak. Teraz jak to będzie warte tak jak Bitcoin, będę zarobiony. To będę bossem. No i tak się tworzą historie, które są wiralowe, więc memcoiny to jest samonapędzająca się machina spowodowana chciwością, spowodowana internetowymi społecznościami i zrozumiałem to, że to jest śmieszne, ale właśnie w internecie bardzo dużo rzeczy, które są śmieszne, zaskakują na samym końcu i to zaskoczyło większość osób. I teraz jest trochę tak, że nawet poważni inwestorzy dodają memcoiny do portfela. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy mieli ETF na Dogecoina. Naprawdę, nie zdziwiłbym się. Sam jestem ciekawy, w którym kierunku to pójdzie. To wróćmy może do trochę bardziej poważnych tematów w kwestii kryptowalut. BlackRock ogłosił, że zaczyna pracę nad tokenizacją opartą na blockchainie Ethereum. No i teraz mówimy o chyba największej firmie na świecie, tak? Największym funduszu, BlackRock, który mógłby tak naprawdę zainwestować. Ma więcej pieniędzy niż cała kapitalizacja w ogóle całego rynku kryptowalut. Polskę kupiłby kilka razy. Dokładnie tak, czyli kupiłby cały kraj kilka razy. To mówimy o takiej firmie i jeśli taka firma, tak mi się wydaje, że jeśli taka firma
Tak w kontrze do tych memcoinów, które są śmieszne, ale też dają jakiejś części społeczeństwa zarabiać i to zmieniać życie, że można budować bloki, tak jak mówiłeś, Mike. I z drugiej strony jest największy fundusz inwestycyjny, który też idzie w tym kierunku i tokenizuje i interesuje się tym tematem. W którym kierunku to pójdzie? Gdzie my jakby to obserwujemy? Czy my możemy się czymś interesować, gdzieś zająć pozycję, jak to się często mówi, czy gdzieś czymś się interesować, gdzieś jakąś swoją uwagę w którymś kierunku, albo jak my będziemy z tego korzystać, jako po prostu zwykli ludzie na świecie, którzy korzystają z dzisiaj telefonów, z internetu w kieszeni. Czy my możemy z tego skorzystać, czy to jest dla naszego dobra, czy wręcz przeciwnie? No to ja spróbuję powiedzieć o tokenizacji znowu na przykładach i możliwie w najprostszy sposób. Tak, właśnie jakbym mówił w jakiś sposób niezrozumiały, to proszę cię, dobrze, będziemy tutaj czuwać słowakami. Więc poprzez tokenizację i dlatego ten trend nazywa się Real World Assets, RWA, no możesz jakby pewne prawdziwe fizyczne aktywa stokenizować, umożliwiając, dzieląc je wręcz na części i przerzucając do świata cyfrowego. No i teraz jak możemy sobie to wyobrazić? Jakie są przykłady najbardziej znanej tokenizacji? Pierwszym z nich są stablecoiny, to znaczy Tether, USDC. To jest nic innego jak tokenizacja pieniądza fiducjarnego, w tym przypadku dolara, tak? Który umożliwia nam w płynny sposób, z pominięciem banków i zaufanej trzeciej strony, w łatwy sposób wymieniać wartość przez cały świat. I myślę, że jedną z największych fundamentów blockchaina i świata krypto jest właśnie ta wymiana wartości, która została poprzez tokenizację dolara ułatwiona. Kolejny przykład, nieruchomości. Na ten moment na twoim kanale oglądałem wielu wspaniałych ekspertów w zakresie flipowania nieruchomościami, inwestowania, ale mówmy się, nie każdy z tych kilkuset tysięcy widzów, którzy oglądają te odcinki, jest w stanie wydać $500,000, $1 milion na takie mieszkanie. Tokenizacja nieruchomości daje tę możliwość, że możesz kupić sobie udział w tej nieruchomości za 500 zł. I to jest powód, dlaczego BlackRock jest tak bardzo byczo i optymistycznie nastawiony do tej tokenizacji. Tutaj Larry Fink, czyli CEO BlackRocka, podkreślił jeszcze jeden ciekawy aspekt, to znaczy transparentność. Blockchain jest prywatny, ale jest równocześnie publiczny, co sprawia, że możemy śledzić transakcje podmiotów, zobaczyć, czy dane aktywo sprzedają, czy kupują i to sprawia, to zwiększa wręcz bezpieczeństwo obrotu takimi aktywami, dlatego BlackRock otwarcie powiedział, że nie tylko chce tokenizować nieruchomości, ale przede wszystkim securities, czyli akcje, obligacje i oni to widzą jako przyszłość nowych rynków finansowych. Tyle od mojej strony, myślę, że Kamil i Mike będą mieli więcej do dodania. Mhm. Zerknięcie na siebie, byczo. Czy więcej jest szans dla takiego inwestora, który nie jest tak Mówimy z perspektywy, teraz, bo zadałeś w sumie twoje pytanie, było dosyć rozległe i zastanawiam się, czy odpowiedź na to, jak na to się pozycjonować, czyli gdzie tutaj są okazje do tego, żeby się pod to podpiąć? Może być, bo Wojtek pokazał przykład, który myślę, że jest zrozumiały dla wszystkich, że faktycznie większość ludzi nie kupi sobie za gotówkę inwestycyjnej nieruchomości za $1 milion złotych dzisiaj, ale kupując jakąś część, co będzie nam umożliwiał BlackRock, przynajmniej tak planują, no to da to szansę wejścia na rynek, tak? Dużo łatwiej, dużo prościej, dużo szybciej. Dla każdego można powiedzieć 500 złotych ma każdy. A jeśli chodzi o właśnie kolejne przykłady albo te zajęcie pozycji, czyli widzimy, że to się dzieje, czy jesteśmy w stanie wyprzedzić i być trochę na uprzywilejowanych pozycjach, już wiedząc to, że to się dzieje? To znaczy, ja przede wszystkim nie chciałbym w tym momencie na wizji shilować czegokolwiek, czyli naganiać do zakupu i tak dalej. To na zamkniętej grupie. Ale powiem tak. Jest jeden projekt, który współpracuje ze Swiftem od kilku lat i tak naprawdę tworzy system, taki Swift 2.0, który ma polegać na tym, że ten system połączy wszystkie banki, które są właśnie w Swiftie. W tym momencie w Swiftie, nie wiem, kilkanaście tysięcy banków jest, jakoś tak, instytucji różnych podpiętych. Swift jest argumentem nawet w wojnie, tak, że odetniemy od kogoś od Swiftu i tak dalej. Więc to jest przeogromna korporacja, ogromny wpływ. No, nawet nie da się tego ująć słowami, jak to jest duże i ważne. I teraz Swift od kilku lat z jednym z projektów, który już jest dostępny na rynku, tworzy właśnie taki system,
blockchainowej infrastruktury do wzajemnej komunikacji pomiędzy publicznymi i prywatnymi blockchainami na całym świecie. Czyli bank w Australii ma swój blockchain, a bank z Wielkiej Brytanii ma swój blockchain. Problem jest taki, że w tym momencie trochę jest tak, że te dwa blockchainy to są dwa takie osobne byty, one się ze sobą nie komunikują. To, co tworzy SWIFT z tym projektem, to jest system komunikacji. To jest to, żeby ten bank z Wielkiej Brytanii mógł się porozumieć z tym bankiem z Australii, pomimo tego, że działają trochę na innych systemach. I tutaj dostrzegam ogromny potencjał i czy to wyjdzie i tak dalej, to oczywiście to jest kwestia druga, bo to jest tak poważny temat, że to pewnie będzie testowane jeszcze następne kilka lat, zanim zobaczymy pierwsze wdrożenie, ale na co to pozwoli? Pozwoli to między innymi na to, że rozliczenia mogą być znacznie szybsze. Tak jak w tym momencie SWIFT tak naprawdę służy do tego, żeby przesyłać cyfrowy zapis odnośnie ilości, można powiedzieć taka baza danych, tak? Czyli z jednej strony, jeżeli bank wysyła w Wielkiej Brytanii kasę do banków w Australii, to jednemu odejmujemy, drugiemu dodajemy, SWIFT tak naprawdę jest tego typu systemem, to wyobraźmy sobie, że SWIFT połączony z blockchainem może też w ten sam sposób wysyłać, dajmy na to, prawdziwe asety, czyli taki bank z Wielkiej Brytanii mógłby się wymienić asetami, bo teraz mówię tak bardzo ogólnie i to nie wiem, czy taka transakcja w ogóle ma sens, ale mógłby się wymienić swoimi stokenizowanymi asetami z Londynu, czyli jakimiś nieruchomościami z Londynu. Sztabkami złota. Sztabkami złota, czymkolwiek i przekazać tą wartość na blockchainie do banków w Australii i co więcej, zawiązać cyfrową umowę poprzez smart kontrakty, czyli mądre kontrakty, które Ethereum zaprezentowały i stworzyć cyfrową umowę, która ma zostać rozliczona przez program. To, co SWIFT zrobił, to SWIFT tak naprawdę prowadził wymianę wartości. To, co SWIFT 2.0 będzie robił na blockchainie, to dodatkowo wymianę własności i programowalność tego systemu na bardzo, bardzo różnych poziomach. Uważam, że to zrewolucjonizuje w ogóle system finansowy, bo nawet banki będą miały nowe produkty finansowe do sprzedaży, do tworzenia nowych produktów w ogóle dla klientów. Wszystkie te certyfikaty, wszystko jest związane, cały ten temat śladu węglowego, certyfikatów zielonych i tak dalej, to wszystko mogłoby zostać stokenizowane. Ja uważam, że to będzie stokenizowane i jakby dostrzegam tutaj ogromny potencjał. Mhm. Ja jeszcze do tego dodam, że to będzie robione na Ethereum, ale to nie jest tak, że oni to będą wrzucali na publiczny blockchain, więc nie bójcie się, że tam będzie minimum 1000 gwei w dobrych wiatrach, czyli nie będzie droższe w przesyłaniu, bo Ethereum też ma ten blockchain Enterprise, który tak jakby produkt dodatkowy, na którym właśnie takie rzeczy są robione. Druga sprawa, jeśli chodzi o tą tokenizację, czy jak to teraz RWA nazywamy, kiedyś w większości brali się za to ludzie, którzy powiedzmy nie do końca byli uczciwi. Wprost możemy ich nazwać skamerami, tak? Bo to nie jest nowy temat wbrew pozorom. Jeżeli się bierze za to BlackRock, to możemy powiedzieć, że tak, po pierwsze, jakieś zaufanie do tej instytucji jest. Jak to powiedział Wojtek, to jest największy fundusz inwestycyjny na świecie. To jest raz. Dwa, że oni mając tyle pieniędzy, nawet z rządem amerykańskim mogą rozmawiać z zupełnie innej pozycji, zupełnie inna pozycja negocjacyjna niż jakiś projekt kryptowalutowy, tak? A pomysłów jest wiele, to Kamil wymienił, między innymi chociażby nawet jakieś ekskluzywne alkohole, jeżeli chcemy zainwestować, to możemy oczywiście kupić butelkę czy beczkę takiego alkoholu, ale po pierwsze, jak to przechowywać, a jak w domu to jest zawsze takie ryzyko, że jak zabraknie, to wtedy nic tam nie powstrzyma przed konsumpcją, tak? Dwa, że też bezpieczeństwo tego przechowywania i można sobie to kupić w formie stokenizowanej. I oczywiście tu ten problem od zawsze prawny, tak? Jeżeli tokenizowaliśmy na przykład nieruchomości, to zawsze był problem taki, że w księdze wieczystej nie był wpisany, jak to się mówi, jakaś firma miała to aktywo kupione, sprzedała nam ileś tokenów, ale tego prawnie było to słabo powiązane, nazwijmy, to nie było to zawarte w księdze wieczystej. Musieliśmy ufać tej trzeciej stronie, że oni sobie przypadkiem tej nieruchomości nie sprzedadzą, a my zostaniemy z bezwartościowymi tokenami. Więc tu jest kwestia tego, ja myślę, że jeszcze brakuje tego osadzenia prawnego w wielu miejscach, bo w niektórych miejscach na świecie już jest to osadzone prawnie, ale u nas w Polsce, jak ja słyszę o tokenizacji nieruchomości, to tak trochę się tylko się uśmiecham, tak? Bo jeszcze nie ma czegoś takiego u nas, ale to na pewno jest przyszłość, tak? I jeżeli w te wejdzie BlackRock, to generalnie już podążą inni za tym, a dodatkowo regulatorzy dostaną, jak to się mówi,
z góry przekaz, że no, trzeba zatwierdzić. Ja też myślę, że dla wielu niedowiarków, którzy przez wiele lat, ja pamiętam pierwsze rozmowy, Kamil, z tobą kilka lat temu i tą wiarę ogromną w tych rozmowach. Dogecoin. Nie, wiarę w fundamenty, bo ty często właśnie mówisz o fundamentach, o zrozumieniu, o tej rewolucji, żebyśmy zrozumieli, że to nie jest coś na chwilę, że to jest naprawdę rewolucja, zmiana na miarę wprowadzenia internetu. Ja pamiętam, jak internet był wprowadzany, początki. Ja pamiętam, jak część ludzi mówi, po co ten internet? Przecież mamy telefon, przecież mamy faksy, przecież to co to więcej robi? I ludzie nie mając wyobraźni, tak płasko oceniali tą rewolucję, która przecież do dzisiaj dalej się toczy. I dzisiaj wydaje mi się, że zainteresowanie BlackRockiem, tym rynkiem, pokazuje, że faktycznie jest tam coś więcej niż te memcoiny. Idąc do ostatniego pytania dzisiaj, bo mamy też ten czas ustalony. Pytanie ostatnie będzie takie o trendy, o nowe, o taką może modę, o coś, co już widzicie, co się dzieje lub coś, co dopiero się wykluwa, gdzie my mamy swoją uwagę kierować, bo przecież wiemy, że były działki kupowane wirtualnie, zresztą Kamil kupowałeś, opowiadałeś na jednym filmie o tym, były właśnie memcoiny, opowiadaliście dzisiaj o airdropach, mówiliśmy trochę o tokenizacji. Co jeszcze pojawia się na rynku, o czym nie mówiliśmy, o czym nie mówiliście, o czym w ogóle się nie mówi może jeszcze, bo jest to zbyt wcześnie? No to może standardowo ja zacznę. Ja muszę przyznać, że jestem, jakby Kamil też, nie chcę powiedzieć, że zafascynowany, bo to zabrzmi źle, ale jakby otworzyłeś mi oczy też na memcoiny, bo faktycznie... Polecam się. Nie, bo jakby ja zawsze w tobie to doceniam, że ty potrafisz znaleźć fundamenty w praktycznie każdej dziedzinie, która jest budowana na Web3, ale faktycznie myślę, że trzeba zwrócić na to uwagę, że fundamentem memcoinów jest to, że tak de facto są sposobem wyceny społeczności. I to jest na pewno ciekawe. Ja dodam jeszcze do tego to, że w poprzednim cyklu bardzo dobrą inwestycją było kupowanie niektórych aktywów w formie tak zwanych NFT. W Polsce znienawidzonych widziałem wiele badań, sentymentu. Taka ciekawostka, Polska jest krajem, w którym NFT jako technologia jest najbardziej hejtowanym elementem na całym świecie. Natomiast prawda jest taka, że w poprzednim cyklu to właśnie tokeny NFT, czyli tak de facto stokenizowane cyfrowe obrazki, dały zarobić bardzo dużo. Tymczasem, w związku z tymi parabolicznymi wzrostami, nie każdego już jest stać, żeby te cyfrowe aktywa, cyfrowe obrazki zakupić, bo one często kosztują po kilkaset tysięcy dolarów. Tymczasem to, co łączy właśnie NFT i memcoiny, to, że to jest sposób wyceny pewnego rodzaju społeczności, bo czy społeczność Bored Ape'ów, czyli tych cyfrowych małp, czy wielu innych zwierzątek, to jest nic innego jak pewne zbiorowisko ludzi, którzy lubi ze sobą przebywać i które właśnie te cyfrowe aktywa wyceniają. I uważam, że właśnie memcoiny o tyle mogą w tej hoście bardzo mocno wzrastać, dlatego że po prostu bariera wejścia jest znacznie niższa. Nie musisz kupować jednego cyfrowego obrazka za kilkadziesiąt tysięcy dolarów, tylko możesz kupić jeden token za 1 centa. I żeby było jasne, to jest cholernie ryzykowne. Nie polecam nikomu niedoświadczonemu bawić się w takie rzeczy. Są osoby, które się w tym wręcz specjalizują. Odsyłam do tych profili, natomiast nie można przejść obok tego obojętnie. Kiedy jest hossa, kiedy jest dużo kapitału na rynku, memcoiny dają zazwyczaj bardzo dużo zarobić. Kolejny trend to moim zdaniem AI i gaming. Dlaczego? Dlatego, że są bardzo proste do zrozumienia. AI jest tak de facto największym trendem na Wall Street. Widzimy dynamiczne wzrosty na NVIDIA. No i bardzo często się tak zdarza, że kiedy dany rodzaj technologii osiąga ogromne wzrosty na tradycyjnym parkiecie, to rynek krypto bardzo szybko to adaptuje. Nie będę się tu wypowiadał na temat fundamentów, czy te projekty kryptowalutowe oparte na AI faktycznie mają coś fajnego do zaoferowania. Ja uważam, że w wielu przypadkach nie. Natomiast czasami im mniej wiemy, tym mniej zarabiamy. No i wreszcie gaming, dlatego że to też jest bardzo proste do zrozumienia, a hossa polega na tym, że im dalej w las, tym mniej mamy czasu na analizę i działamy na zasadzie prostych haseł. Dlatego ja widzę te 3 elementy. Co byście dodali do tych trendów jeszcze?
No tak można powiedzieć, że Wojtuś wyczerpał trochę temat, bo powiedział o tych najbardziej takich gorących naprawdę tematach. Ja uważam, że jeszcze infrastruktura na Bitcoinie, czyli Bitcoin do tej pory był kojarzony z tym, że po prostu służy do przesyłania wartości, tak? Czyli wyślij jednego bitcoina z jednego adresu do drugiego i nagle zaczął się taki trend budowania na Bitcoinie, czyli tak jak na Ethereum możemy budować tak zwane smart kontrakty, czyli mądre kontrakty, które te umowy właśnie takie bez pośrednika, to tak samo na Bitcoinie w tym momencie się to rozpoczęło i jakby bardzo duży kapitał i bardzo wpływowi ludzie chcą udowodnić, że na Bitcoinie można budować podobne rzeczy jak na Ethereum, nawet lepsze. Więc uważam, że infrastruktura Bitcoina też będzie bardzo mocno grzana i tak typowo odpowiadając, co może dawać gdzieś tam jakieś ciekawe perspektywy na inwestycje, to na pewno bym na to postawił. Co jeszcze? Myślę, że NFT zaskoczy, pomimo całego hejtu, zaskoczy nadal pozytywnie. No i wydaje mi się właśnie, że to właśnie też chciałbym zwrócić uwagę na AI, ale dlaczego? Dlatego, że rynek krypto jest związany z tym, że są przeróżne, bardzo duże emocje, są skrajne wręcz emocje. Ludzie się ekscytują czymś jednego dnia, drugiego dnia już prawie zapominają, ale w przypadku AI jest jedna zasadnicza różnica. AI jest grzane nie tylko na rynku krypto, ale ogólnie jest grzane, czyli co chwilę słyszymy nowe nowinki. Czy to Google coś wymyśliło, czy Apple, czy IBM i tak dalej. No wszyscy się to jest taki wyścig AI-owy w tym momencie. I te emocje, pozytywne emocje z zewnątrz, z rynku wpływają pozytywnie na rynek krypto. Więc to będzie cykl AI, który będzie co chwilę stymulowany po prostu zewnętrznymi czynnikami, czyli nowymi, dobrymi informacjami z rynku tego ogólnego, więc tak bym to podsumował i dodał do tego, co właśnie Wojtek powiedział. Mamy trendy. Mike jeszcze, tak? Jeszcze jeden trend, o którym mówię, który część osób może troszeczkę gdzieś tam po macoszemu traktuje. Dla mnie to jest trend projektów, takim trend, który ja osobiście nazywam compliance, bo generalnie wiadomo, że bardzo wiele projektów krypto, można powiedzieć, tak się troszeczkę ślizga. Na zasadzie, że czy SEC się weźmie, czy się nie weźmie, a może po prostu Amerykanów wyrzućmy. W Europie trochę się to zaczyna klarować, no bo mamy MiCę, ale te implementacje MiCi, szczególnie w Polsce, to jest duża kontrowersja i nie wiemy, jakby to finalnie będzie wyglądać. Oczywiście to są projekty, które zwykle będą robione przez jakichś tam ludzi z pieniędzmi, nazwijmy to tak. Z racji tego, że to są koszty w projektach krypto, koszty prawne, to myślę, że Wojtek doskonale wie o tym, że to nie są tanie rzeczy, tak, dokładnie, tak, więc to nie tak jak kiedyś, że się usiadł programista z programistą i jest spoko, robimy projekt krypto. Nie, teraz jeżeli to mamy robić i to jest taki właśnie trend, gdzie ja już nawet znam projekty krypto, które nawet z SEC-iem bezpośrednio gadają. Oczywiście oni tam kłody pod nogi im rzucają straszne, ale im więcej pieniędzy oni mają, tym mniej tych kłód jest. I dużo rzeczy da się zrobić i moim zdaniem te projekty też mają takie szanse, gdzie powiedzmy są w stanie zrobić coś, ale nawet są w stanie zrobić papiery wartościowe, tak? Tylko że po prostu wymaga to odpowiedniej ilości pieniędzy, bo kiedyś pamiętam na samym początku, jak ja wchodziłem w krypto w 2017 roku, to był ten trend tych właśnie securities, czyli cyfrowych papierów wartościowych, że za chwilę będą projekty krypto, które będą budowały firmy, to będą nowe Google, YouTube i będziemy sobie dostawać w krypto dywidendę. No niestety zostało to zaorane przez regulatorów szybko, więc moim zdaniem ten trend compliance to jest taki trend, poza oczywiście się całkowicie zgadzam z chłopakami, AI, gaming i tak dalej, to wszystko jak najbardziej, ale jeszcze ten trend właśnie compliance, tych takich projektów, gdzie nie będzie w ogóle tego zagrożenia regulacyjnego, gdzie będziemy wchodząc w projekt, będziemy wiedzieli, że nie ma żadnego ryzyka, że za chwilę gdzieś tam przyjdzie regulator i powie. Oczywiście żadnego projektu nie są w stanie, to Amerykanie są najgroźniejsi, tak? Ale wiadomo, że projekt może zawsze powiedzieć, dobra, was wykluczamy, dziękuję, do widzenia, tak? Ale to chodzi o to, żeby, no wiadomo, zawsze trafi się kraj, w którym nie będzie można po prostu, no bo tam na przykład w Salwadorze jest tylko Bitcoin, tak? Tak to wygląda. Także tu się zgadzam i dorzucam to i właściwie tyle. Sporo trendów. Myślę, że warto z tego skorzystać. Znowu zachęcamy do aktywności, bo pułapka bierności jest ogromna. Mamy mnóstwo wiedzy. Jesteśmy w erze transformacji informacyjnej. Faktycznie z tego bardzo dużo, czasami za dużo. Ale dla tych, którzy chcą skorzystać, myślę, że warto ten odcinek
pokroić na kawałki i później obserwować ten rynek. No to na zakończenie myślę, panowie, jeszcze, no bo skoro ATH jeszcze przed halvingiem, to co według was wydarzy się w tym roku z ceną Bitcoina? Ulubione pytanie. Wiemy, że nie wiemy, ale czasami pojawia się taka tabelka różnych guru inwestycyjnych i oni mówią, że będzie tyle, że będzie 100 000, że będzie więcej lub mniej. Kamienie milowe jakieś tam się pojawiają, one zostały odhaczone, można powiedzieć, że są takie czeki zielone, tu odhaczone, tu 40 było, 60 było, no i kolejny gdzieś tam kamień milowy jest dalej. Jak według was to się potoczy w tym roku? Czy jakiś czarny łabędź napłynie i w ogóle się wydarzy coś jeszcze innego? To jest pytanie pułapka, bo jakby różne wypowiedzi na temat potencjalnych szczytów zazwyczaj źle się starzeją. Ten rynek jest bardzo nieprzewidywalny. Natomiast to, co jest w miarę przewidywalne, to, że on rządzi się cyklicznością. To już jest 4. cykl, który obserwujemy i są pewne punkty wspólne. Zazwyczaj te okresy od szczytu do dołka trwają bardzo podobny czas i ta cykliczność wskazuje na szczyt na Bitcoinie w okolicach października, generalnie 3. kwartału przyszłego roku. Natomiast ja gdzieś tak na koniec, bo jakby pokazaliśmy wiele ciekawych aspektów rynku krypto, chciałbym wylać też trochę kubeł zimnej wody, dlatego że jesteśmy już po dużych wzrostach. Ja przykładowo swojego Bitcoina nie sprzedaję na tym etapie, ale też mam zupełnie inne wejście. Myślę, że wszyscy tutaj zgromadzeni opowiadaliśmy o tym, że warto być w tym rynku właśnie wtedy, kiedy był nudny, kiedy był wyszydzany, kiedy Bitcoin był tradowany po 13-14 tysięcy dolarów. Teraz jesteśmy w tym momencie, że coraz więcej ludzi przychodzi. Już nawet członkowie, niektórzy mojej rodziny niedawno zaczęli dzwonić. Wojtuś, co tam z tym Bitcoinem można robić? Ta ulica powoli przychodzi i ten risk to reward jest coraz mniej korzystny. Zdaję sobie też sprawę, że wiele osób z was, które teraz wejdzie na ten rynek krypto, popatrzy na Bitcoina, zobaczy, że jest już za drogi i zacznie za pomocą różnych portali, które umożliwiają sprawdzanie tak zwane top 100 market cap, czyli 100 największych kryptowalut na świecie, zacznie szukać alternatyw. I wiele osób obiecuje, że właśnie kierując się tą cyklicznością, o której mówię, że właśnie to jest bardzo dobra strategia, bo historycznie inwestowanie w altcoiny, top 100 market cap przed halvingiem potrafiło dawać wzrosty razy nawet 50, czasami nawet razy 100. Więc kubeł zimnej wody. Wczoraj bardzo fajnego tweeta od takiego bardzo fajnego analityka Paula Crowa na Twitterze, którego też polecam obserwować. On podsumował te waluacje i co ciekawe, właśnie w poprzednim cyklu market cap tych 100 największych altcoinów wynosił 207 miliardów dolarów przed halvingiem, czyli w tym momencie, w którym jesteśmy. Następnie przy szczycie rok później wynosił już 2,7 miliarda dolarów, biliona dolarów, przepraszam, no co pokazuje wzrost razy 10. Co ciekawe, w tym momencie, kiedy rozmawiamy, jesteśmy już na poziomie 2,4 biliona dolarów, a jesteśmy, czyli bardzo blisko tego szczytu poprzedniej hossy, a jesteśmy jeszcze przed halvingiem. To pokazuje, że te wzrosty i ich potencjał jest bardzo ograniczony i ja osobiście nie wierzę w to, że inwestowanie w altcoiny z top 100 zapewni wzrosty na poziomie kilkuset xów. Będą te wzrosty, jeżeli cały rynek będzie rosnął, ale raczej właśnie okazji szukałbym głębiej, a to wymaga już fachowej wiedzy. Bardzo długa odpowiedź, więc wydaje mi się, że ona wystarczy. Nie będę chłopaków męczył. Ceny nie podałeś. Żeby tutaj... No to zostawię właśnie wam. Mike, wyczułem, że nie chcecie tego zrobić z wiadomych względów i zostawmy to. Zostawmy to. Nie jesteśmy tabloidem, absolutnie w tym kierunku nie idziemy, więc nie będę was ciągnął za język. Powiem, że to trudno. Nie, dlaczego? Ja powiem tak na koniec, że ja już taki eksperyment z podawaniem ceny robię już drugi rok z rzędu. Goście, którzy do mnie na ten live niedzielny przychodzą, typują cenę najwyższą na dany rok i cenę w Sylwestra. Dokładnie w północ, jak będzie zmiana daty, przechodzimy do kolejnego roku. I co ci powiem, w poprzednim roku większość ludzi nie doszacowała Bitcoina. Generalnie większość osób dała cenę, a Bitcoin ją przebił. Dosłownie włącznie ze mną, tak żeby nie było, nie? W poprzednim roku. W poprzednim roku, tak. W 23 roku pierwszy wypadł Rafał Zaorski, który na 24 000 wycenił Bitcoina.
A później po kolejne osoby, ja już nie pamiętam, ja odpadłem przy 30 kilku, nie? W tym roku prognozy są dużo bardziej optymistyczne. Najwyższa jest 600 000, później już są takie powyżej 100, a takich na razie chyba jedna osoba odpadła. Także zobaczymy, czy życzę wszystkim, żeby tak jak w poprzednim roku rynek wszystkich wyjaśnił, tak? Jeszcze raz, także moja chyba była tam około 120 000, także tak podtrzymuję. Także tak właśnie jest, że ludzie, to jest zabawa oczywiście, żeby nikt tego poważnie nie traktował. Tak. Ja to zawsze mówię, że to nie jest prognoza, bo ja już kiedyś raz dałem taką prognozę i tak mocno się nie sprawdziło. No to Kamil, zostałeś ostatni, żebyś chociaż Myślałem, że zapomnisz. Wypowiedział, absolutnie. Siedzisz naprzeciwko mnie, także nie zapomnę. Ja może powiem tak, jeżeli przebijemy $100,000, to bardzo szybko znajdziemy się na jakichś abstrakcyjnych wycenach, bo to jest bariera psychologiczna, tak samo $10,000 było barierą psychologiczną, barierą, w której mnóstwo osób shortowało, czyli stawiało spadki i w tydzień znaleźliśmy się na $20,000. Więc jeżeli szczyt, no to przed 100 000, a jeżeli przebijemy 100 000, to myślę, że szybko się znajdziemy 150, 160, może nawet po 200 byśmy znaleźli. Ale tu się tak dużo zmienia każdego tygodnia, że te wypowiedzi naprawdę mogą się super zestarzeć. Już może się okazać, że właśnie jesteśmy w szczycie Bitcoina osoby, które to obejrzą, będą się z nas śmiały. No, ten rynek uczy pokory i to z tą myślą was zostawię. Tak, i tego odcinka dzisiaj nie będziemy publikować, bo dopiero go nagrywamy i wiemy, że jak go wypuścimy nawet za kilka dni, to te informacje już będą zupełnie inne. Ale myślę, że w jaki sposób trzeba te odcinki nagrywać, nie tylko na żywo, żeby tą wiedzę przekazywać. A widząc po waszych emocjach na twarzach, widać, że ten rynek nie tylko was emocjonuje, ale też bardzo, bardzo ciekawi. Dziękuję chłopaki za dużo merytorycznej, momentami trudnej, ale fajnie wytłumaczonej na przykładach wiedzy. Myślę, że można z tego zrobić użytek, do czego zachęcamy, ale oczywiście w bezpieczny sposób. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. Dbajcie o swoje portfele w bezpieczny sposób. Do tego dzisiaj z InvestCaps wspólnie zachęcamy. Do zobaczenia. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia! Myślcie mądrze o swoich. Już myślałem, dokładnie myślałem, że to powiesz. Nie. To nie należy